Zastanawiałem się, jak zrobić recenzję gry, której przejście zajmuje w zasadzie niemal tyle, co właściwie długość całej recenzji. Dlatego film z gry nie będzie pocięty, a zostawię go jako ciągły gameplay. Przed obejrzeniem tego filmu zerknij na film, który powstał kilka lat temu dla telewizji, której żałosnej nazwy wam oszczędzę, aby mieć porównanie kiedyś i dziś. Another World to jedna z moich ulubionych gier. Myślę, że znalazłaby się bez problemu w pierwszej trójce takiego zestawienia. Jako wielki fan Eryka Shai i samej gry, przez lata udało mi się ograć wszystkie porty tegoż tytułu i wyrobić sobie zdanie o każdej niemal wersji, która się pokazała. Dziś opowiem o Another World w wersji na Nintendo Switch. Wersja na pstryczka bazuje na wersji Anniversary, która pojawiła się na PC-cie. Pojawiły się dwie wersje jubileuszowe na 15 i 20-lecie gry. Obie jednak pod kątem samej rozgrywki nie różnią się niczym. Różnią się jedynie dodatkami. Wersja na Switch nie oferuje nic poza samą grą. Trochę szkoda, bo Anniversary miała dzienniki deweloperskie, wywiady, szkice. Co ciekawe, wszystko było nawet po polsku. Sądzę, że na kartridżu znalazłoby się miejsce, aby i te rzeczy tam dodać, ale tak niestety dostajemy samą grę. Bohaterem gry jest Lester Knight Chaikin, który w burzową noc przybywa do swojego laboratorium, aby przeprowadzić eksperyment z akceleratorem cząsteczek. Podczas badań w laboratorium uderza piorun, który przenosi Lestera na obcą planetę. Od teraz będzie próbował uciec z niegościnnego środowiska, napotykając po drodze i przyjaciela. Historia Another World nie jest może specjalnie rozwinięta. Pamiętajmy, że gra powstała w 1991 roku i był to tytuł przełomowy w tak wielu płaszczyznach, że bez Another World ciężko powiedzieć, czy rynek gier wideo wyglądałby tak jak dziś. Eryk Shai zawarł w grze tyle nowatorskich na tamte czasy rzeczy, że wiele z nich jest wykorzystywanych do dziś. Choć rozumiem, że młodsi gracze mogą odwrócić się z obrzydzeniem. Lester w niegościnnym świecie zdany jest na własny spryt i umiejętności. Będzie zabijał paskudne larwy, skakał, biegał, a potem strzelał, stawiał bariery, a i przyjdzie mu zasiąść za sterami czołgu. Gra oferowała ciągłe zmiany w mechanice, co było na tamte czasy dość niecodzienne. Dodatkowo co jakiś czas zaskakiwała czymś nowym. Zajmijmy się wersją na pstryczka. Przede wszystkim podrasowano delikatnie grafikę, ale chciałbym podkreślić delikatnie. Co prawda kłóci się to z ideą samego Eryka Shai, który chciał, aby gra była w całości zbudowana z wektorów, przez co zajmowałaby niewiele miejsca, a równocześnie oferowała filmową akcję. Tutaj gdzieniegdzie dostrzeżemy delikatne rastrowe tekstury, które uwypuklają detal, ale w sposób bardzo stonowany. Starano się zachować umiar i znaleźć kompromis pomiędzy tym, co stworzył Eryk, a tym, aby gra była bardziej zjadliwa dla młodszych graczy. Oczywiście ulepszeniu uległa także rozdzielczość. Jeśli zachowano by w wyższej rozdzielczości oryginalną oprawę, wyglądałoby to bardzo brzydko, więc po części można zrozumieć zamysł ulepszenia delikatnie grafiki. Oczywiście jeśli chcesz, naciskając jeden przycisk możesz przełączyć grę w tryb oryginalny i zobaczyć, co się zmieniło. Sam osobiście walczyłem ze sobą, aby nie grać cały czas w wersji klasycznej, tylko w tej nowej. Wysoka rozdzielczość pokazuje szczególnie na postaci, że składa się ona z zaledwie kilku wektorów. Kiedyś maskowała to niska rozdzielczość, ale dziś widać to niestety już jak na dłoni. Obok grafiki zmieniono muzykę i dźwięki, choć możemy wybrać, czy chcemy oryginalną ścieżkę, czy poprawioną. Powiem tak, nowe dźwięki są spoko, choć dla mnie zupełnym nieporozumieniem było wstawianie kaszlnięcia, gdy Lester wychodzi z wody. Bohater przez całą grę nie wydawał z siebie żadnego dźwięku, a tutaj mocno to nie pasuje do reszty. Pomimo wybrania wznowionej wersji audio, klasyczne odzywki pozostały w oryginale ze sporym szumem i w dość niskiej jakości. Tak na przykład usłyszymy słynne Majzowa wypowiadane przez obcego. Pod kątem poziomu trudności jej stopień został sporo złagodzony. Słynne kanały i strzelająca naprzemiennie para kiedyś spędzały sens powiek niejednemu. Tutaj przeszedłem ten moment za pierwszym razem. Ciekawostką jest fakt, że w ogóle całą grę przeszedłem na jednym życiu, co tylko dowodzi, że gra nie stanowi wyzwania. Choć nowością są 3 poziomy trudności, których wcześniej nie było. Sam grałem na najwyższym i naprawdę ciężko mi powiedzieć, czym mogą się odznaczać poziomy trudności, bo w sumie gra
gra nie ma w sobie nic, co by wymagało bardziej ogarniętego skilla. Oczywiście poprawiono też kilka błędów. Słynne skoki przez drzwi, gdzie postać się blokowała, czy to, że po wskoczeniu do basenu nadal możemy z niego wyjść i wrócić. Był to dość znany bug. Jeśli przeszliśmy dalej bez zrzucenia na obcego bombki, nie można było gry ukończyć i trzeba było grać od nowa. Trzeba powiedzieć, że gra jest bardziej idiotoodporna i nie wymaga rozgryzienia łamigłówki, którą złożył Eric Chahi, i w sumie dobrze. Wyobrażam sobie tony irytacji, gdyby pozostało to tak jak w oryginale. Przyczepić muszę się natomiast do sterowania. Oryginalnie do sterowania bohaterem wystarczyły 4 klawisze kierunkowe i 1 przycisk akcji. Skakało się używając klawisza góra. Tutaj postanowiono w zamyśle twórców to ulepszyć i za skok odpowiada osobny przycisk. Niestety było to kiepskim pomysłem. Biegnąc, trzymając jeden przycisk, trzeba równocześnie nacisnąć drugi, co jest mocno niewygodne, a będziemy takiej techniki używali nie raz i nie dwa. Nie można puścić przycisku biegu, bo Lester stanie w miejscu, co zaowocuje natychmiastową śmiercią. Kiepski pomysł z tym przyciskiem skoku w opór. Gra nie grzeszy długością. Jak wiesz co robisz, jej ukończenie zajmie 20 minut. Gdy jednak zdamy sobie sprawę, że autor grę robił 2 lata bez wykorzystania systemów motion capture, gotowych silników, to robi wrażenie. Warto wspomnieć, że w zasadzie gra była zrobiona jedynie przez Eryka. Jedynie muzyką zajął się inny twórca. Another World to gra na wszechmiar kultowa. Pojawiła się na tylu systemach i nie sądzę, że na kolejnych się nie pojawi. To tytuł, którego nieśmiertelność jest bezwarunkowa. 19 lat po premierze nadal gram w Another World na konsolach, na których gry oferują fantastyczną grafikę i przygody, ale historia Lestera ma w sobie coś magnetycznego i magicznego zarazem. Ile razy bym w nią nie grał, zawsze czuję ten sam dreszcz emocji. Czy warto? Jak najbardziej. Poznacie grę, która zmieniła branżę. Kolejny raz w Another World zagramy już na PlayStation 5 i Xbox Series X. Ja już się nie mogę doczekać.